Jak ktoś zapyta, jaka to jest muzyka disneyowska, to co jako pierwsze przychodzi wam do głowy? To albo to. A jak jesteście na bieżąco, to może nawet i to. No to może was zaskoczę, ale te muzyczne filmy Disneya to nie tylko nie zawsze były księżniczkowe produkcje, ale nawet nie miały takiej formy i stylu jak te najsłynniejsze Małe Syrenki czy inne Pocahontas. W ciągu ostatnich 100 lat w długometrażowych filmach Disneya nie tylko zmieniła się animacja czy storytelling, ale ewoluowała także muzyka. Jak? Zobaczcie sami. Nazywam się Margo i witam was w Muzie na szkle. Walt Disney niewątpliwie był rewolucjonistą i wywarł ogromny wpływ na historię kina. Jego długometrażowe, animowane filmy były, są i prawdopodobnie będą kojarzyły się z magią, baśniowymi krainami i oczywiście niezapomnianymi piosenkami. Przynajmniej raz na każdym karaoke musi polecieć Kolorowy wiatr z Pocahontas, no i chyba nie ma osoby, która nie zaczęłaby śpiewać słysząc Mam tę moc. I właśnie te księżniczkowe filmy są na pewno tym, z czym przeważnie utożsamia się filmy animowane studia Disneya. Studio niedawno świętowało swoje 100-lecie, dlatego dzisiaj przyjrzymy się, jak z tego dotarliśmy tutaj. I od razu wam powiem, że ten proces to nie była po prostu droga od punktu A do punktu B, ale ciągłe szukanie nowych rozwiązań i wielokrotne wracanie do tych starych i sprawdzonych. Muzyka u Disneya zawsze była bardzo ważnym elementem i to jeszcze przed naszą pierwszą księżniczką, czyli Śnieżką. Nie była ona wyłącznie dodatkiem i dźwiękiem w tle, ale warstwą całkowicie zespoloną z animacją, co sprawiało, że jedno nie mogłoby istnieć bez drugiego. I chociaż może się to wydawać trochę archaiczne, to stanowiło bazę do tego, co znamy z kolejnych produkcji, zwłaszcza tych długometrażowych. Pierwszym z tych filmów była oczywiście Królewna Śnieżka z 1937 roku, której muzyka swoją drogą była pierwszym komercyjnie wydanym soundtrackiem w historii. I powiedzieć, że rodzaj muzyki, a zwłaszcza śpiewu, tutaj jest nie dzisiejszy, no to w sumie jakby nic nie powiedzieć. Bo ten styl piosenek był typowy dla lat 20. i 30. i wywodzi się z muzyki waudevillowej i operetkowej. Oprócz takiego bardzo wysokiego i rozwibrowanego głosu naszej księżniczki, mamy też niezwykle bogaty akompaniament zagrany przez orkiestrę, który dosłownie prowadzi narrację i idealnie współgra z tym, co się dzieje na ekranie. Ta relacja między obrazem a muzyką była w ogóle jednym z innowacyjnych osiągnięć filmów Disneya. Taki styl muzyczny był wówczas niezwykle popularny, bo operetki były tym, na czym zmęczony operą słuchacz chciał się rozerwać. Czemu jest to istotne? Bo filmy Disneya nie od początku miały ten jedyny w swoim rodzaju disneyowski styl, który teraz jest nie do pomylenia. Wiecie, gdzie mówi się, że coś brzmi jak Disney. Przez wiele lat muzyka w produkcjach była odzwierciedleniem tego, co było wówczas popularne i podkręcone orkiestrowym akompaniamentem. Oczywiście przy zachowaniu bajkowego storytellingu. I tak Królewna Śnieżka brzmi trochę jak z Księżniczki Czardasza, Wish Upon a Star z Pinokia jest podobny do Somewhere Over the Rainbow z Czarnoksiężnika z Krainy Oz, w Dumbo, który w ogóle jest strasznie dziwaczny, mamy zapożyczenia z amerykańskiego jazzu, a w Kopciuszku równie dobrze mógłby śpiewać Sinatra. Co więcej, nie licząc Królewny Śnieżki, to aż do lat 50. piosenki w tych filmach oczywiście się pojawiały, ale były zawsze bardziej dopowiedzeniem samej historii niż typowymi dla późniejszych filmów muzycznymi hitami i musicalową narracją. Do tego zestawu możemy jeszcze dodać takie filmy jak Alicja w Krainie Czarów i Piotruś Pan, gdzie piosenki chociaż występowały, to nie miały aż tak dużego znaczenia. To, co natomiast zwraca w nich uwagę, to znowu użycie muzyki orkiestrowej idealnie dopasowanej do animacji. Nie jest to po prostu muzyka w tle, ale muzyczne przedstawienie tego, co się dzieje na ekranie. Mamy później także taki film jak Zakochany Kundel, gdzie Disney idzie w jazz na przykład z piosenką He's a Tramp, a później robi w tył zwrot i z kolei wydaje Śpiącą Królewnę z muzyką inspirowaną dziełem Czajkowskiego i która jest takim ostatnim tchnieniem dawnego, klasycznego Disneya. Na tym kończy się pewien okres filmów, po którym następuje dość dziwaczne, muzycznie i niemuzycznie 20 lat produkcji. Powstają filmy, których ani nie ma zbyt dużo, ani nie są szczególnie popularne, a studio Disneya prawie po nich upada. Są to m.in. Księga Dżungli, Aryskotraci, Robin Hood i Oliwier i spółka.
I muzyka, bo na niej się skupiamy, jest niejednolita. Jakby studio bardzo mocno czegoś szukało i nie mogło tego znaleźć. Oczywiście pojawia się kilka perełek, jak na przykład I Wanna Be Like You i Why Should I Worry, ale patrząc na całokształt tego okresu, to nie bardzo wiadomo, jak sprecyzować, co to tam się wydarzyło gatunkowo. Widać na pewno bardzo mocne wpływy muzyki jazzowej i popu, no ale gdzieś coś się tam nie zgrywa. W ogóle lata 70. i 80. to ciężki czas dla studia Walta Disneya, gdzie nie tylko powstawało mniej filmów, ale też było w nich coraz mniej piosenek. Aż do momentu, gdzie w filmie Taran i Magiczny Kocioł nie było ich w ogóle i ten film prawie zrujnował studio. Przypadek? I kiedy już wszyscy myśleli, że to koniec Disneya, to w 1989 mamy ostatnią próbę reanimowania studia, która zakończyła się czymś absolutnie przełomowym. W produkcji, która miała charakter być albo nie być dla całego studia, cali na biało wjechali Ashman i Menken, tworząc małą syrenkę i rozpoczynając tak zwany okres disneyowskiego renesansu. Co zrobili? Przewrócili dotychczasowy koncept filmów Disneya do góry nogami i zrobili z niego pełnoprawny, broadwayowski musical. I ten zabieg był strzałem w dziesiątkę, bo z jednej strony budził nostalgię względem dawnych piosenkowych animacji, a jednocześnie wprowadził właściwą dla musicalu formę, za którą przecież szalała Ameryka. Pojawiła się najważniejsza piosenka typu I Want Song, wyraźne piosenki z Wall-E, repryzy łączące całą historię w jedno, a wszystko zostało połączone przepiękną animacją i chwytliwymi, przeplatającymi się tematami. I jakby tak się nad tym zastanowić, to był to podobnego rodzaju przełom jak wcześniej z Królewną Śnieżką, tylko tam w stronę operetki, a tu musicalu. Ciekawostką jest to, że do filmu prawie nie weszła piosenka Part of Your World, czyli właśnie ta kluczowa I Want Song, która nadaje tutaj sens i logikę całemu filmowi. Na szczęście twórcy się postawili i jej nie odpuścili. Film okazał się niesamowitym hitem i oprócz nagród, w tym 2 Oscarów i Grammy za muzykę, przyniósł ogromne zyski, wskrzeszając tym samym studio Disneya. A ponieważ, jak wiemy, Disney, kiedy znajdzie na coś dobrą recepturę, to ją będzie powielał w nieskończoność. I tak powstały wszystkie największe hity poprzedniego stulecia. Aż do roku 2000 muzyka filmów Disneya jest nie do pomylenia. I zawsze jest to typowy broadwayowski musicalowy styl z jakimś dodatkiem. Na przykład z dodatkiem muzyki arabskiej, muzyki chińskiej, muzyki afrykańskiej czy gospelu. O czym zresztą mówiłam Wam w innym odcinku. I ten styl po prostu działał, a ludzie się w nim absolutnie zakochali. Co więcej, nie da się ukryć, że to te filmy są właśnie tymi najbardziej rozpoznawalnymi i skomercjalizowanymi produkcjami. Popularność tych filmów, a zwłaszcza ich muzyki, sprawiła, że od tego momentu to już nie muzyka popularna wpływała na animację Disneya, ale to właśnie muzyka Disneya zaczęła wpływać na popkulturę, zdobywając wysokie miejsca na listach radiowych przebojów. Wśród największych hitów znalazło się m.in. A Whole New World, I'll Make a Man Out of You i Circle of Life. I tak, po 10 latach disneyowskich hitowych musicali powstaje nagle Tarzan. Muzycznie film tak bardzo z innej beczki, że już bardziej być nie może, bo nie licząc orkiestrówek, to wszystkie piosenki są skomponowane i wykonane przez popowego wokalistę Phila Collinsa. Nie mamy już struktury musicalu, tylko piosenki w tle. I jeśli miałabym szukać jakiegoś odniesienia do klasycznego Disneya, to powiedziałabym, że podobny zabieg był wykonany ze słynną piosenką So This Is Love w Kopciuszku. Ale może to już być za bardzo naciągane. Po tym filmie mamy takie tytuły jak Dinozaur czy Atlantyda, gdzie znajdziemy tak zwaną muzykę epicką, czyli poważne, orkiestrowe soundtracki. Disney próbował pójść bardziej w akcję, no ale niestety zwyczajnie mu się to nie sprzedało. Chociaż tak na marginesie Wam powiem, że według mnie Atlantyda to całkiem fajny film i polecam go obejrzeć, jak nie znacie. W tym czasie muzycznie najciekawszą rzeczą, która się tu wydarzyła, to premiera Fantazji 2000. To oczywiście kontynuacja przeboju z 1940 roku, która jest zbiorem krótkich animacji stworzonych, zgodnie ze starym zwyczajem, idealnie pod muzykę znanych, poważnych utworów. I tak mamy tutaj na przykład 5. symfonię Beethovena, Karnawał zwierząt Saint-Saënsa czy przefantastycznego Ognistego ptaka Strawińskiego. Według mnie jest to film absolutnie fenomenalny, który, może dlatego, że jestem muzykiem, mnie za każdym razem zachwyca.
to jak detale muzyczne zostały uchwycone w animacjach, no to jest normalnie majstersztyk. Niestety, film sam w sobie także okazał się komercyjnie klapą. Idąc jednak dalej, w kwestii muzycznych filmów mamy zastój. Disney oczywiście dalej dużo produkuje, ale te bardziej udane produkcje to przede wszystkim te od Pixara, którego Disney kupił w 2006 roku. Mamy tutaj oczywiście sporo charakterystycznych tematów, jak ten z I nie ma mocnych, w którym szaleje Big Band, czy francuski styl w Ratatouille. To wszystko są jednak typowe muzyczne soundtracki, bez tej ikonicznej disneyowskiej iskry i tego, co oczywiście zawsze robi furorę, czyli piosenek. No i studio po raz kolejny robi w tył zwrot i wraca do korzeni, wydając w 2009 roku film Księżniczka i Żaba, który tak dla odmiany jest klasyczną rysowaną bajką z musicalowym formatem. Tutaj zdecydowanie warto się przyjrzeć muzyce, bo chociaż pewne mniejsze i większe przebłyski jazzu były już w przeszłości, to jest to pierwszy soundtrack oparty 100% na jazzie z nowoorleańską księżniczką. A jak nadal Was to nie przekonuje, to warto wspomnieć, że muzykę tutaj skomponował Randy Newman, czyli ten sam, co pisał muzykę do takich filmów jak Toy Story i Potwory i Spółka, które są, fenomenalne. Ten film jest oczywiście znowu ukłonem w stronę klasycznych księżniczkowych bajek, które przecież zawsze działały. Film jednak nie zrobił jakiejś wielkiej furory i uważa się, że nie został on należycie doceniony. Być może Disney poszedł już za daleko w nostalgię, bo w czasach, gdzie wszystkie animacje robiło się już komputerowo, Księżniczka i Żaba była filmem rysunkowym. Mimo to kolejne tytuły są także kontynuacją trendu musicalowego. Skoro wcześniej działało, to teraz też powinno, prawda? Prawda! Po moich ukochanych zaplątanych z muzyką Menkena, Disney podbił rynek w Krainie Lodu. Chyba nie ma osoby, która nie kojarzy Let It Go. W tej produkcji jednak Disney odpuścił sobie wyłącznie nostalgiczne zagrywki i zamiast tego poszedł z niezłym rozmachem i pompą. Mimo tego, że początkowo muzykę miał pisać Alan Menken, to ostatecznie stworzyli ją Robert Lopez i Christine Anderson Lopez, nadając jej bardziej popowego brzmienia. Ci zamiast jedynie odwoływać się do tradycyjnego formatu teatralnego, czerpali z muzyki popowej i współczesnych musicali, które przecież są dużo bardziej otwarte i zróżnicowane, zwłaszcza pod względem wykorzystywania gatunków muzycznych. Oczywiście twórcy musieli zwrócić się w stronę trendów i tego, czego słuchała nowa młodzież, ta, dla której Mała Syrenka była już przestarzała. Więc jak zawsze musiało być więcej, mocniej, głośniej i po prostu bardziej. To zrobiło robotę, bo zarówno ta, jak i kolejna część Krainy Lodu są niemal symbolem współczesnego Disneya. Nie da się bardziej pokazać, że Disney czerpie z musicalu, niż to, że do kolejnych 2 filmów zatrudnił nikogo innego, jak broadwayowskiego geniusza Lin-Manuela Mirandę. Wiecie, tego od Hamiltona. To on razem z Opetaya Fuai stworzył piosenki do Vajany, a później sprezentował nam nasze magiczne Encanto. I tym samym wprowadził do Disneya latynoskie rytmy, typowy dla swojej twórczości rap i skomplikowane polifonie niemal wyjęte z Hamiltona czy In the Heights. Jego piosenka We Don't Talk About Bruno stała się międzynarodowym hitem. Zdobyła pierwsze miejsce w rankingu amerykańskiego Spotify, trendowała na YouTubie, stała się viralem na TikToku i na koniec zdobyła pierwsze miejsce na Billboard Global 200. I tak, zaczynając od staromodnego waudevillu, na latynosko-popowo-rapowo-broadwayowskiej fuzji kończąc, jest jeszcze życzenie. No więc z życzeniem mam tutaj pewien problem. Ten film miał być wisienką na torcie obchodów 100-lecia istnienia studia Walta Disneya. Treść miała nawiązywać do dawnych filmów, a nawet sam tytuł, czyli Wish, jest bezpośrednim odniesieniem do ikonicznej piosenki If You Wish Upon a Star. Film zaraz po premierze zebrał spore cęgi i niestety nie bez powodu. Zostawiając na marginesie samą historię, bo nie tym się tutaj zajmujemy, to muzyka, która przecież ma kluczową rolę, jest niestety takim dziwnym, generycznym, sztucznym popowo-radiowym tworem. Problemem nie jest nawet użycie formy typowych popowych piosenek stworzonych bądź to bądź przez popową kompozytorkę, bo przecież takie przykłady mieliśmy już w poprzednich filmach. Problemem jest udawanie, że można je wrzucić do formy musicalu i wszystko się będzie zgadzać. No, nie będzie. To jednak nie wszystko. Disney musiał się tutaj także zmagać z ogromnymi oskarżeniami o użycie sztucznej inteligencji w realizacji tej produkcji. I szczerze mówiąc, wcale się nie dziwię, bo piosenkom brakuje charakteru, często nie mają większego sensu i nie ma w nich takiego
ludzkiego, emocjonalnego pierwiastka, który sprawia, że utwór dotyka nas osobiście. Wiecie, jak part of your world, po którym zawsze się maciary. Ja oczywiście nie będę tutaj rzucała żadnych oskarżeń, bo nie wiemy jak było naprawdę. No i Disney oczywiście oficjalnie wszystkiemu zaprzeczył. Jednak muzyka w tym filmie jest niestety bardzo rozczarowująca. Z pozytywnych rzeczy, które mogę powiedzieć, to fakt, że aktorzy grający w tym filmie zrobili dobrą robotę i piosenki są zaśpiewane naprawdę fajnie. Studio Disneya jest absolutnym gigantem i tworzy mnóstwo filmów, seriali i innych projektów. Jego działalność już dawno wyszła wyłącznie z ekranów telewizorów i na pewno dla wielu z Was, i dla mnie zresztą też, jest bardzo ważnym elementem kulturowym. Warto jednak wiedzieć, że chociaż przez te 100 lat bardzo dużo się zmieniało, to jednak zawsze studio wracało do korzeni w postaci musicalowych, tych księżniczkowych filmów. To tylko mocniej pokazuje, że muzyka nie jest jakimś byle jakim dodatkiem, ale potrafi przesądzić o tym, czy dana produkcja osiągnie sukces i zostanie na zawsze w popkulturze, czy przyniesie straty i zostanie zapomniana. Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaki film Disneya jest Waszym ulubionym, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia!